heilsam Welt, auch eine heilsame Musik. Also wenn viel mehr Menschen eigentlich Zeit darum, Stichwort Erasmus, ja. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Anna Maria Stolarek, jestem dyrektorką Fundacji imienia Heinrycha Bölla w Warszawie. Dzisiaj mamy specjalnego gościa, dr Adam Bodnar, od 5 lat rzecznik praw obywatelskich, doktor nauk prawniczych. Panie rzeczniku, jaki bilans ma Pan po 5 latach kadencji bycia rzecznikiem praw obywatelskich w Polsce? Bilans jest, ja bym taki powiedziałbym, mieszany, bo z jednej strony dużo się udało zrobić, w wielu sprawach udało się pomóc, ale wiemy też, jak Polska się zmieniła w tym czasie. I to na pewno nie jest kadencja, którą można uznać za jakiś sukces, ponieważ miałem takie wrażenie trochę, że to był taki okres odśnieżania, kiedy śnieg cały czas pada. I ten śnieg cały czas pada, cały czas my z tą szuflą biegamy, odśnieżamy, ale to nie powoduje zatrzymania pewnego trendu i być może to zatrzymanie nastąpi za jakiś czas, ale jeszcze na pewno nie teraz. To jest troszeczkę męczące, tak bieganie z tą szuflą śniegową. Chce się Panu jeszcze? To znaczy, ja nie mam wyboru, tak? To nie jest kwestia tego, czy mi się chce, czy nie, tylko to jest kwestia służby. Ja to traktuję bardzo poważnie, czyli jeżeli się podjąłem określonego zobowiązania wobec obywateli i los tak dał, że te 5 lat mogłem jednak odsłużyć, a teraz muszę dalej te zadania wykonywać, ponieważ nie został wybrany nowy Rzecznik Praw Obywatelskich. Także to nie jest kwestia, czy mi się podoba, czy nie, tylko kwestia taka, że mam poczucie obowiązku. Powiedział Pan, że ta kadencja nie jest może sukcesem, ale było coś w tych 5 latach, co określiłby Pan jako sukces, Pana największy sukces w tych 5 latach i Pana największa porażka w tych 5 latach? To znaczy, wydaje mi się, że z punktu widzenia takich sukcesów to na pewno sporo spraw sądowych, w których nam się udało doprowadzić do trwałej zmiany rzeczywistości, bądź zablokować pewne procesy. I to nawet łącznie z tym, że jeszcze w 2016 roku wygrywaliśmy sprawę przed Trybunałem Konstytucyjnym. Było sporo ważnych rozstrzygnięć na etapie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego czy sądów powszechnych. I jakby przyjrzeć się każdej z tych spraw, to postępowania sądowe dały naprawdę dużo satysfakcji. Bardzo jestem zadowolony z tego, że udało mi się trochę tak odświeżyć wizerunek Urzędu Rzecznika i także być bliżej ludzi. To znaczy to jeżdżenie po Polsce, odwiedzenie 200 miast, spotkania z obywatelami, liczne kontakty z organizacjami pozarządowymi, 3 kongresy praw obywatelskich. Także ten cały taki aspekt społecznego wizerunku rzecznika jest bardzo ważny. Ale trzecia taka rzecz to bardzo jestem zadowolony z tego, że udało się przekonać społeczeństwo, że prawa człowieka to nie jest zagadnienie dotyczące jakichś wybranych aspektów działalności, ale że prawa przysługują każdemu z nas, tylko po prostu w zależności od tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Że ten cały katalog praw i wolności w Konstytucji ma zastosowanie do naszego codziennego życia. I ta zmiana sposobu mówienia o Konstytucji, prawach człowieka, to wydaje mi się, że jest w dużej mierze zasługa funkcjonowania przez ostatnie 5 lat i takiego innego komunikowania tej naszej wiedzy o prawach człowieka. Rzecznik Praw Obywatelskich, ten urząd, jest to coś bardzo polskiego, czy też gdzie indziej na świecie jest coś takiego? Oczywiście my czerpaliśmy wzory, tworząc instytucję rzecznika z innych państw, ale tak naprawdę ten model, który mamy w Polsce, jest bardziej unikalny i specyficzny dla państw Europy Środkowo-Wschodniej. Ponieważ jeżeli pojedziemy na zachód, to na przykład takich państw jak Francja, Holandia, czy nawet państwa skandynawskie, to tam jest Urząd Rzecznika, który z jednej strony oczywiście rozpatruje skargi od obywateli, ale jest kimś w rodzaju takiego pośrednika między obywatelami a władzą, mediatora, troszkę doradcy na rzecz rządu. Taką ma funkcję w ramach struktury państwa, gdzie pomaga w rozwiązywaniu określonych problemów. Natomiast my jesteśmy ustawieni w taki sposób, że bardziej oczywiście otrzymujemy skargi, ale jednak proces polityczny i niezależność urzędu stawia nas w takiej sytuacji, że mamy walczyć o obywateli. Tak? To nie chodzi o to, żebyśmy mediowali, żebyśmy załatwiali sprawy, tylko żebyśmy po prostu walczyli i ciągle upominali się o obywateli, a czasami wręcz stawali w poprzek interesów rządu.
poprzez różne instrumenty, które mamy do dyspozycji, w szczególności instrumenty sądowe, postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, kasacje, skargi kasacyjne w sprawach cywilnych, skarżenie uchwał gmin do sądów administracyjnych. Wielokrotnie nie tyle mediujemy, co po prostu walczymy i po stronie obywateli i też pokazujemy im, jak upominać się o przestrzeganie praw człowieka w codziennym rozrachunku. A co Pana motywowało przez te wszystkie lata? Bo to tak jak Pan mówi, że jednak współpraca z rządem, a takowa jest, racja qua funkcja. Jaka jest motywacja w tym wszystkim? No bo tak człowiek walczy i walczy, jak ten Syzyf dziennie pcha ten kamień pod górę i on spada. Ładne porównanie z tym śniegiem. Gdzie ta motywacja? To znaczy ta współpraca z rządem jest oczywiście ograniczona, no bo jeżeli przykładowo krytykuje reformy dotyczące sądownictwa, no to trudno się spodziewać, żeby tutaj się kształtowała jakaś współpraca, ale wydaje mi się, że mimo wszystko rząd ma przywiązanie do takiego legalistycznego podejścia do funkcjonowania poszczególnych organów państwowych. Jeżeli trzeba odpowiedzieć w terminie rzecznikowi, to odpowiada. Jeżeli trzeba wpuścić do zakładu karnego, to umożliwia to moim współpracownikom. Jeżeli monitorujemy pomieszczenia dla osób zatrzymanych na komendach policji, to też nie ma z tym kłopotu. Także z takim codziennym wykonywaniem funkcji poza w zasadzie Ministerstwem Sprawiedliwości nie ma kłopotu, ale to nie znaczy, że jestem gdzieś zapraszany regularnie na salony, gdzie mogę sobie pogadać z premierem, jak rozwiązać określone problemy. No tutaj pewna dynamika polityczna powoduje, że tego typu działania nie są, myślę, że czymś oczywistym we współczesnej Polsce. Natomiast to, co motywuje, to wiara, po pierwsze w to, że Polska może być państwem demokratycznym, państwem liberalnej demokracji, w którym przestrzegana jest konstytucja i to gdzieś wynika chyba z mojego, nie wiem, z mojego przygotowania do tej funkcji, ze zrozumienia, dlaczego funkcjonowanie demokracji konstytucyjnej jest ważne dla po prostu Polski i jej rozwoju. Po drugie, głęboka wiara w sens integracji europejskiej. Jestem absolutnie nastawiony proeuropejsko i uważam, że ten skok cywilizacyjny, jaki się dokonał dzięki przystąpieniu do Unii, jest ważny, no ale jeżeli tak, no to musimy przestrzegać wartości europejskich. A trzecia rzecz to jednak poczucie, że nawet czasami najdrobniejsze działania mają znaczenie dla ludzi. Że nawet jak się podejmie jakąś drobną interwencję, gdzie faktycznie może dochodzić do naruszenia praw człowieka, to w ten sposób się zmienia rzeczywistość, to daje się komuś nadzieję, że sprawa nie zostanie zapomniana, że sprawa zostanie należycie rozpatrzona, że ktoś ma poczucie, że jakaś instytucja jeszcze temu obywatelowi pomaga. Co więcej, jeszcze do tego dochodzi to, że wiele z tych interwencji ma sens, kończy się pozytywnie, bądź też kończy się na przykład dobrymi wyrokami sądowymi i że pewna cierpliwość, upór może dać skutek w dłuższej perspektywie. I może bym do tego dodał jeszcze czwarty element, że ja głęboko wierzę, że my jesteśmy w jakimś trudnym okresie historii, z którego wyjdziemy. I to wszystko, co teraz zrobimy, to co udokumentujemy, to jak pomożemy ludziom, będzie miało znaczenie z punktu widzenia przyszłej Polski i jej funkcjonowania. Czyli śnieg przestanie padać kiedyś? Śnieg przestanie padać, ale też trzeba będzie Polskę zbudować na nowo, bo nie wierzę w to, że można wrócić do sytuacji sprzed 2015 roku. Raczej jestem zdania, że wtedy było sporo błędów, które były niedostrzegane, a te czasy nam pokazują ze zdwojoną, z potrójną siłą, jakie to były błędy i co w Polsce należy naprawić i jak Polskę na nowo zbudować, stworzyć swoistą, nie wiem, demokrację 2.0, demokrację 3.0. Jakie to były błędy? No na przykład funkcjonowanie sądownictwa, tak, które funkcjonowało nie najlepiej, nigdy nie zostało porządnie zreformowane. I jeżeli przyjdzie taki moment, że sądownictwo będzie można zreformować, to będzie jedno z najważniejszych zadań dla przyszłej Polski. Albo oddalenie państwa od obywateli, to, że obywatele czują, że państwo jest im gdzieś obce, że nie mają wpływu na decyzje. To także wymaga nie tylko przywrócenia na przykład roli parlamentu, ale też zastanowienia się nad innymi formami udziału obywateli w procesie podejmowania decyzji, przejrzystość funkcjonowania państwa. To są także kwestie związane z różnymi nadużyciami finansowymi, które nas dotykają, które obserwujemy i widzimy, jak środki publiczne są wydatkowane nieadekwatnie do potrzeb. Szereg rzeczy, które
po prostu w kontekście funkcjonowania i misji rzecznika wychodzą na światło dzienne. Rozmawialiśmy króciutko na temat praworządności. Dokąd zmierzają reformy sądownictwa w Polsce? Ja myślę, że one zmierzają w kierunku stworzenia systemu, w którym sędziowie będą musieli się 2 razy zastanowić nad tym, jakiej treści wyroki wydają i czy te wyroki mogą nie być szkodliwe z różnych względów dla partii rządzącej bądź dla jej sprzymierzeńców, w tym dla spółek Skarbu Państwa. Po drugie, to ma być system, w którym będzie istniała możliwość zapewnienia braku odpowiedzialności dla rządzących za różne przewinienia, nadużycia władzy. Po trzecie, system, w którym będzie możliwe karanie opozycji, dysydentów, ważnych osób za wyrażanie jakiegokolwiek sprzeciwu w stosunku do działań władzy. Ja używam czasami takiego porównania, że to, co stara się budować partia rządząca, to nie tyle jest system takiej władzy w pełni autorytarnej, co raczej jest taka teoria konkurencyjnego autorytaryzmu, czyli chodzi o taki system, w którym są pozornie zachowane wszystkie elementy demokracji, natomiast ich funkcjonowanie jest w dużej mierze uzależnione od woli rządzących i ten system władzy służy temu, aby stale utrzymywać przewagę konkurencyjną nad opozycją. Czyli sądy są ważnym elementem tego systemu władzy, ponieważ mogą na przykład pozwalać na stosowanie takiego wybiórczego, dyskryminacyjnego stosowania prawa. Tak? Czyli jedni uciekają od odpowiedzialności, bo mają jakieś związki z partią rządzącą, bądź partia rządząca w danym momencie nie chce im zaszkodzić, a inni z kolei są regularnie napiętnowani. Ale bez pewnej podległości sądów trudno jest osiągnąć taki system. Sądy są niezbędnym elementem. No i wystarczy sobie przypomnieć, czy spojrzeć na historię, na przykład niedawne zatrzymanie znanego adwokata, gdzie zaraz pojawił się w mediach sygnał, że będzie wniosek o tymczasowe aresztowanie, no to gdyby sądy były zależne, no to być może to aresztowanie zostałoby zastosowane. Tak? Ta osoba byłaby przedstawiona wtedy opinii publicznej w jednoznacznie negatywnym świetle i już osiągnięty został określony efekt polityczny oraz propagandowy. Tak długo jak sądy pozostają jednak niezależne, to jeszcze tego efektu nie ma. Gdzieś ta granica się cały czas przesuwa, ale zobaczymy, jak długo i czy w którymś momencie ten proces przesuwania tej granicy się nie zatrzyma. Ta granica się przesuwa, czyli co trzeba byłoby zrobić, żeby ratować praworządność w Polsce? Jaki, nie wiem, reset kompletny, nowe reformy? Co jest możliwe? To znaczy ta granica się przesuwa, ponieważ czasami widzimy, że pewne działania są podejmowane, a my nawet nie wiemy już, jak reagować. Tak? No, przykładowo niedawno czytałem, że do Naczelnego Sądu Administracyjnego mają być powołani nowi sędziowie i większość z nich to osoby związane mniej lub bardziej z obozem władzy. Łącznie z bohaterami takiej słynnej afery hejterskiej w wymiarze sprawiedliwości. No to jeżeli Naczelny Sąd Administracyjny w którymś momencie będzie w większości wypełniony sędziami, którzy są związani z władzą, to jak on ma zapewnić rzeczywistą kontrolę legalności poczynań władzy? A to jest podstawowa funkcja sądów administracyjnych. Co należałoby zrobić? Po pierwsze, zatrzymać te reformy, żeby one się już nie pogłębiały. Po drugie, w sposób taki uważny zacząć je odkręcać. Czyli na przykład powołać nowy skład Krajowej Rady Sądownictwa. To byłoby dopuszczalne, jeżeli by została przyjęta ustawa. Zlikwidować Izbę Dyscyplinarną w Sądzie Najwyższym. Zacząć reformować wymiar sprawiedliwości na poważnie, a nie w kontekście tylko i wyłącznie politycznym. Zmienić obsadę prezesów sądów, żeby byli oni powoływani z poparciem sędziów orzekających w danym sądzie, a nie tylko i wyłącznie w wyniku poparcia politycznego. Szereg zmian, które mogą się wydawać drobne, ale które mogą spowodować, że te zmiany zostaną
zahamowane czy naprawione. I to może się stać tylko i wyłącznie w wyniku, po pierwsze, nacisków ze strony Unii Europejskiej. I tutaj nie ma co do tego wątpliwości, że Unia ma istotne znaczenie. Po drugie, musiałoby też nastąpić pewne przesilenie polityczne, albo zrozumienie przez partię rządzącą, że to jest droga donikąd, albo przesilenie polityczne, czyli nastawienie się na to, że ci nowi, którzy będą rządzili, jednak zajmą się na porządnie odkręcaniem tych właśnie dokonanych reform. Ale jeżeli pozostaniemy przy statusie quo, tak jak jest teraz, to jak pan widzi przyszłość egzekwowania praw człowieka, praw obywatelskich w tej sytuacji politycznej, w jakiej znajduje się teraz Polska? To zależy, ponieważ z jednej strony widzę, że może się pogłębiać kryzys, ale z drugiej widzę, że sędziowie są bardzo odważni i coraz bardziej rozumieją swoją rolę w państwie demokratycznym i są w stanie podjąć ryzyko. I jeśli w Polsce mamy, powiedzmy, ponad 9 tysięcy sędziów, to nie tak łatwo jest im wszystkim powiedzieć, jak mają orzekać, albo nie tak łatwo jest ich zastraszyć. Bo ludzie mają swoje charaktery, swoją wiedzę, swoje doświadczenie zawodowe i wiedzą, że to jest kapitał, który ma z nimi przetrwać przez wiele lat, bo nic innego, bo całe życie na to pracowali. I z drugiej strony, jeżeli władza pokazuje też swoje słabości, a pokazuje przecież poprzez swoje wypowiedzi, błędne decyzje i tak dalej, to ten poziom dyscyplinowania czy straszenia sędziów się po prostu obniża. Także zobaczymy, jak się będzie rozwijała sytuacja. Ja myślę, że szczególnie po rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego z 22 października oraz po protestach ulicznych widzę, że być może ta dynamika wydarzeń też w Polsce się zmienia i też to będzie miało wpływ na poczucie niezależności ze strony samych sędziów. Wspomniał pan protesty uliczne, wspomniał pan wyrok, czy orzeczenie, to nie jest wyrok, Trybunału Konstytucyjnego z 22 października dotyczącego prawa do aborcji. Jak zmieniły się prawa reprodukcyjne, jak zmieniły się prawa kobiet w ciągu ostatnich 5 lat w Polsce? Być może te protesty kobiet, te demonstracje, te inne formy, czy to blokowania ulic, czy zabierania głosu w debacie publicznej, spowodowały jednak swoiste przestraszenie się rządu i to, że na razie wyrok nie został opublikowany. I myślę, że ta sytuacja może się przedłużać. Ja wiem, że ona jest kompletnie niezrozumiała z punktu widzenia funkcjonowania państwa, że się nie publikuje wyroków Trybunału Konstytucyjnego, ale jak rozumiem, rząd jak na razie podjął taką decyzję, że lepiej być może narazić się na zarzuty złamania konstytucji, niż na nowo spowodować, że ludzie wyjdą na ulicę. Natomiast dlaczego mówię, że to jest kulminacja? Ponieważ uważam, że od 2015 roku, aczkolwiek ten proces już narastał wcześniej, mieliśmy do czynienia w debacie publicznej z taką sytuacją, że byliśmy w coraz większym stopniu obezwładniani przez, ja to nazywam, zaduch kadzidła. Kadzidło to są takie zioła, taka substancja, która się używa w kościele katolickim, kiedy są pewne uroczyste momenty i kiedy trzeba odymić wiernych. I dlaczego zaduch kadzidła? Ponieważ wpływ Kościoła katolickiego na prawa kobiet był po prostu w ostatnich latach potężny i dotyczyło to nie tylko dostępu do legalnej aborcji. I zmieni się ten wpływ Kościoła katolickiego teraz, po protestach? Będzie to miało jakikolwiek wpływ? Ja myślę, że się zmieni, ponieważ te protesty, moim zdaniem, one nie dotyczyły tylko i wyłącznie wyroku, ale w ogóle udziału Kościoła w życiu społecznym i politycznym. I ten zaduch kadzidła, moim zdaniem, się przekładał na wiele różnych rzeczy. Po pierwsze, ograniczenie dostępności zabiegów in vitro, w tym ucięcie całkowite finansowania in vitro ze środków centralnych.
Polsce można mieć zapłodnienie in vitro tylko jeśli się mieszka w niektórych miastach, które przewidziały finansowanie publiczne. No chyba że jesteśmy bogatymi ludźmi, no to wtedy jesteśmy w stanie sobie pozwolić na terapię w prywatnych klinikach. To jest wprowadzenie recepty na tabletki dzień po. W całej Europie tabletki dzień po idzie się i kupuje normalnie w aptece. W Polsce trzeba mieć na to receptę, znaczące ograniczenie. To są także konsekwencje wprowadzenia klauzuli sumienia dla lekarzy, ale klauzuli sumienia, która w Polsce jest dodatkowo obarczona tym, że jeżeli lekarz odmawia zabiegu, na przykład aborcji, to musimy się wtedy zwrócić do przełożonego tego lekarza, żeby wskazał inne miejsce, a tych miejsc często nie ma. Nie bez przyczyny większość aborcji w Polsce jest dokonywanych w Warszawie. Nie na terenie całej Polski, tylko w Warszawie. Są niektóre województwa, gdzie w ogóle nie ma legalnych zabiegów aborcji, jak na przykład województwo podkarpackie. To jest także brak edukacji seksualnej w szkołach. I w ogóle jakiekolwiek podnoszenie tego tematu zaraz powoduje bardzo gwałtowną reakcję. I wreszcie podejście do praw osób LGBT, niezwykle trudne do zrozumienia dla kogokolwiek, że przedstawiciele Kościoła katolickiego potrafią mówić o tęczowej zarazie i w zasadzie nie spotyka się to z jakąś poważną reakcją ze strony rządu, a nawet jeśli jest taki moment polityczny jak wybory prezydenckie, to rząd to podgrzewa i idzie w tym samym kierunku. I wreszcie taka ostatnia rzecz, o której bym powiedział, to jest przemoc domowa, czyli zapowiedzi, że Polska chce wypowiedzieć konwencję stambulską. Znowu z tym są związane takie problemy, że w niektórych gminach w Polsce nie ma w ogóle programów przeciwdziałania przemocy domowej i rząd nie ma z tym większego kłopotu. I wreszcie to, co mnie w biurze zastanawiało, to, że my ze względu na ten zaduch kadzidła nie możemy nawet na poważnie się zająć tematami bioetycznymi. Czyli są bardzo konkretne zagadnienia z zakresu bioetyki, jak na przykład testy genetyczne. Kto, kiedy i na jakich zasadach może wykonywać testy genetyczne, a my tego w Polsce od w zasadzie już chyba od 10 lat nie uregulowaliśmy. Na pewno cała moja kadencja upłynęła pod znakiem upominania się o uregulowanie tych testów genetycznych, ale nie, ponieważ właśnie gdzieś tutaj jakieś argumenty natury ideologicznej zaczęły się pojawiać i to ograniczyło determinację w tym, żeby taką ustawę uchwalić. Ale jeżeli na przykład używa się tak zwanej, w cudzysłowie, w dużym cudzysłowiu, tęczowej zarazy, kiedyś to jakoś bardziej funkcjonowało w polskim społeczeństwie, nagonka na mniejszości seksualne, na środowiska LGBT. Wydaje mi się, że to teraz powoli zaczyna się zmieniać. Zaczyna się zmieniać to w społeczeństwie, że młodzi ludzie wyszli na ulicy, kobiety wyszły na ulicę mimo pandemii, ale też konserwatywna część społeczeństwa wydaje mi się, że zaczyna mieć dość tej polaryzacji. Czy to jest tylko moje zdanie? Ja myślę, że to zależy od momentu też, bo my mamy taką tendencję do tego, żeby odczytywać rzeczywistość przez pryzmat bieżących wydarzeń, a te większe, dłuższe procesy są niedostrzegalne. Natomiast ja patrzę na prawa osób LGBT z perspektywy w zasadzie całej mojej kariery zawodowej jako prawnika zajmującego się prawami człowieka. I pamiętam 2004 rok, kiedy zaczynałem, kiedy to był temat praw osób LGBT był absolutnym tabu. Tak? To znaczy były organizowane pierwsze marsze równości, które były zakazywane. Ruch LGBT pojawił się nieśmiało na zasadzie jakichś tam 2 organizacji działających na szczeblu dużych miast. 15 lat później mamy 20 marszów równości organizowanych w całej Polsce. Mamy organizacje działające na szczeblu lokalnym, działające na uczelniach. Mamy organizacje rodziców osób LGBT. Mamy mnóstwo porządnych spraw sądowych. I oczywiście z jednej strony jest presja na to, żeby iść w takim kierunku, nazwałbym to altprawicowym, czy nawet radykalnej prawicy. Presja wzmacniana przez wyraziste organizacje pozarządowe i przez niektórych polityków. Czasami widzimy pewne instrumentalizacje praw osób LGBT, ale z drugiej widzę, jak Polska się zmienia, jak rośnie tolerancja i też widzę, że nawet polityka partii rządzącej w tym zakresie jest polityką o takich krótkich nogach, tak? Że z jednej strony jest takie napuszanie się w debacie publicznej, krajowej, a na szczeblu międzynarodowym już jakoś tego tak trochę trudniej to robić, bo się okazuje, że nawet w partii konserwatywnej w Wielkiej Brytanii są osoby
LGBT, czy się nagle okazuje, że jednym z głównych doradców Donalda Trumpa jest też polityk, który jest aktywistą LGBT. I wtedy nagle ta cała narracja się sypie, no bo na szczeblu międzynarodowym nie można znaleźć za bardzo do niej sojuszników. I wydaje mi się, że to jest kwestia cierpliwości, ciągłego upominania się, przypominania o standardach i po prostu zmieniania polskiej rzeczywistości. Natomiast po drodze sporo osób niestety się nacierpi i sporo osób będzie miało poczucie krzywdy z powodu tego, że słyszą o sobie brzydkie słowa, są ofiarami hejtu, czy są ofiarami przemocy. I to jest coś, czego absolutnie nie można zaakceptować. A dlaczego te organizacje właśnie prawicowe, nacjonalistyczne tak bardzo koncentrują się na prawach reprodukcyjnych, na seksualności, na środowiskach mniejszości seksualnych? Dlaczego tutaj ta specjalna koncentracja w Polsce na tym środowisku? Ja myślę, że to jest podobny proces, dlaczego partie lewicowe się koncentrują też na tematach takich jak właśnie dostęp do legalnej aborcji, czy dostęp do czy możliwość prowadzenia małżeństw osób tej samej płci, ponieważ to są tematy, które polaryzują, to są tematy, które powodują, że łatwo można zgromadzić zwolenników. Co więcej, można też uzyskać wsparcie z zagranicy na działania, no bo przecież polskie organizacje pozarządowe, prawicowe też korzystają z takiego wsparcia. Przykładowo Ordo Iuris ma mocne kontakty ze Stanami Zjednoczonymi i z brazylijską organizacją TFP, czego nie ukrywa nawet. I myślę, że też pewne strategie działania są powtarzane z innych państw. Myślę, że też następuje takie odwoływanie się do lęków, które istnieją w społeczeństwie, a te lęki w polskim społeczeństwie łatwo wzbudzić, ponieważ jesteśmy mimo wszystko społeczeństwem dość tradycyjnym, dość konserwatywnym, z mocną rolą Kościoła katolickiego, ale także społeczeństwem wyjątkowo jednorodnym jak na skalę europejską, jednorodnym pod względem narodowościowym i religijnym. Mamy oczywiście mniejszości, mamy migrantów, ich liczba rośnie, ale wciąż ta jednorodność jest czymś charakterystycznym, a jak jest się społeczeństwem jednorodnym, to znacznie łatwiej wtedy wzbudzić poczucie lęku w społeczeństwie i do tych osób adresować swój przekaz. Wspomniał Pan Ordo Iuris, organizację chrześcijańską, organizację, która ma międzynarodową sieć. Jaki wpływ ma ta organizacja na polską politykę? Myślę, że ma istotny, ponieważ ma dość dużą zdolność kształtowania opinii publicznej, podchwytywania pewnych tematów, pewnych procesów społecznych i ich nagłaśniania, także reprezentowania różnych osób w postępowaniach sądowych w taki sposób, aby te idee, które są przedstawiane przez Ordo Iuris, były bardziej nagłośnione. I też myślę, że ma sporo kontaktów z politykami. Mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość, partia rządząca, czasami korzystała z pomocy Ordo Iuris, czasami trochę mniej, jeżeli nie pasowało to aktualnie do polityki, ale jest to jakaś relacja, która może nie tyle polega na wzajemnym uzupełnianiu się i wzmacnianiu, co na wzajemnym korzystaniu ze swoich własnych możliwości. Natomiast myślę, że Ordo Iuris jest po prostu wyzwaniem także dla organizacji lewicowych, to znaczy dla tych organizacji, które mają inną wizję, żeby po prostu przedstawiać swoje poglądy i też być atrakcyjnym dla społeczeństwa. No ale głównym fundamentem powinny być prawa człowieka. No tak, tylko że prawa człowieka można różnie interpretować. Tak? I jeżeli ja na przykład mówię, że prawo do edukacji seksualnej w szkołach jest częścią prawa do ochrony zdrowia, że dziewczyny, szczególnie dziewczyny, muszą mieć prawo do możliwość edukacji seksualnej, ponieważ dzięki temu są w stanie się uchronić przed niepożądaną ciążą czy chorobami wenerycznymi, bądź też przygotować do normalnego, prawda, współżycia seksualnego, to wtedy organizacje prawicowe mówią nie, ale dla nas absolutnym prawem, wręcz sięgającym prawa naturalnego, jest prawo do wychowania przez rodziców dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i wiarą. No i teraz powstaje pytanie, jak do tego podejść, tak? Kto ma rację? Także i jedni i drudzy będą mówili, że oni się opierają na prawach człowieka. Tak samo dostęp do legalnej aborcji.
Jedni mówią, to jest prawo do poszanowania życia prywatnego i wolnego wyboru w kontekście planowania rodziny, a organizacje prawicowe powiedzą, tak, ale dla nas to jest prawo do ochrony życia, a życie, naszym zdaniem, rozpoczyna się od poczęcia i ma charakter absolutny. W związku z czym też będą używali języka praw człowieka. Także są pewne sytuacje konfliktowe, gdzie te prawa człowieka nie zawsze mogą dać wystarczającą odpowiedź i mogą być na różne sposoby interpretowane, czy też ich interpretacja może być nadużywana do bieżących potrzeb politycznych i społecznych. I gdzie możemy się spotkać? Ja myślę, że jedyna możliwość spotkania to jest debata, to jest normalny proces legislacyjny, to jest funkcjonowanie państwa demokratycznego, w którym jeżeli się przeprowadza określone zmiany prawne, to muszą one przejść przez cały proces legislacyjny. Miejsce spotkania to są także sądy, tak, gdzie następuje ważenie różnych racji. Jeżeli natomiast w Polsce następuje przejście w kierunku systemu, nie wiem, hybrydowego, nieliberalnego, półautorytarnego, no to o to spotkanie coraz trudniej, tak, ponieważ ten ciężar decyzyjny jest przesunięty w kierunku ośrodka władzy, a wtedy coraz mniej jest przestrzeni na negocjacje, konsultacje, uzgadnianie stanowisk czy kompromis, czyli na wartości, które są absolutnie niezbędne dla funkcjonowania systemu demokratycznego. Pan pełni jeszcze funkcję rzecznika obywatelskiego do spraw obywatelskich, praw obywatelskich, dopóki nie zostanie znaleziona nowa osoba, a co później? Faktycznie, zgodnie z konstytucją i z ustawą o rzeczniku pełnię funkcję do czasu wyboru następcy. Nie wiem jeszcze, jak długo to potrwa, natomiast jak zakończę kadencję, to zamierzam dalej się poświęcić pracy naukowej. Jestem związany z Uniwersytetem SWPS, ale oczywiście będę funkcjonował dalej w życiu publicznym poprzez współpracę z organizacjami społecznymi, poprzez udzielanie się publiczne w różnych inicjatywach, myślę, że także na szczeblu międzynarodowym. Także to jest to, co mnie czeka w najbliższym czasie. Później zobaczymy, ale myślę, że ta funkcja Rzecznika Praw Obywatelskich to z pewnością nie jest ostatnie stanowisko publiczne, które w życiu pełniłem i pewnie w którymś momencie podejmę jakieś decyzje co do dalszej przyszłości zawodowej, czy to na szczeblu międzynarodowym, czy w kraju. Bardzo dziękuję za bardzo interesującą rozmowę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję.